czy liberał? Kto głosował? My już teraz... Już głos oddajemy Małgorzacie Gałce i kolejny jej ważny głos w tej naszej nocy wyborczej. Ważny głos i ważny gość. 117 do 211, tak? Takie są w tej chwili proporcje. To jest dość ciekawe, szanowni państwo, ze względu na to, że kiedy 4 lata temu obserwowaliśmy wybory, to było bardzo, bardzo podobnie. Ten wyścig był bardzo wyrównany. Potem była bardzo duża przewaga Donalda Trumpa, a potem okazało się, że jednak Joe Biden. I wtedy przeważyły, a właściwie szale przeważyły głosy wysłane korespondencyjnie. Mój kolejny gość, Mike Calamus, to jest estoński polityk niezależny, to jest także politolog, analityk i obserwator kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem Donalda Trumpa. Hi Mike, it's great to have you in Polish television. Świetnie, że cię mamy. Mike, obserwujesz te wybory. Co się zmieniło w systemie głosowania w porównaniu z 2020 rokiem, bo wtedy przeważyły głosy wysłane korespondencyjnie. Jak jest teraz? This is actually a big problem. I don't know how much they're talking about in Poland. Nie wiem, jak dużo się o tym mówi w Polsce, ale to jest rzeczywiście istotna sprawa. W 2020 roku mieliśmy COVID, bardzo dużo ludzi zostało w domach, przesyłało swoje głosy. Dlatego też ten system wykuł się niejako w boju. Nic się nie zmieniło dzisiaj, a wielkim problemem Ameryki jest to, że przez granicę przeniknęło do Stanów Zjednoczonych dziesiątki milionów nielegalnych imigrantów. Potrzebują praw jazdy, prawda? Dokumentu prawa jazdy, którego używa się potem do identyfikowania tożsamości danej osoby. To ta różnica wobec Europy. To jest twoja odpowiedzialność, żeby pokazać, że jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych. Jeśli jesteś z Ameryki Łacińskiej czy z Afryki, nie masz nawet takiej wiedzy. Idziesz i głosujesz. Rejestrujesz się i głosujesz. I tu zaczyna się ta zabawna część systemu. W Kalifornii mamy 20 milionów głosujących, 2 miliony to nielegalni migranci. Więc nie ma możliwości, żeby Donald Trump tam wygrał. W Maryland, w New Jersey funkcjonuje ten szalony system, gdzie Donald Trump potrzebowałby olbrzymiej przewagi ze względu na stopień systemowego fałszerstwa. Mike, chcesz powiedzieć, że w tej największej demokracji na świecie, w tej, która szczyci się swoją konstytucją i tym swoim ustrojem demokratycznym, że ten system wyborczy nie jest taki idealny, że on faworyzuje jednych kandydatów względem innych? Oni produkują maszyny, które liczą głosy. Więc wenezuelskie maszyny liczą dziś głosy i wskazują zwycięzcę. Smartmatic, ta sama firma, stwarza problemy w innych państwach. Co sprawia, że pizza Domino's jest wyjątkowa? Świeżo wyrabiane ciasto i wysokiej jakości. I nikt nie kwestionuje tej sytuacji. I spójrzcie, co stało się, kiedy Donald Trump starał się podnieść głos w tej sprawie. Ta demokracja to iluzja. Nie ma wielkiej demokracji w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili Donald Trump prowadzi rzeczywiście. W stanie Waszyngton, w Oregonie, w Kalifornii, w Nevadzie. Wszędzie widzimy kolor niebieski i to wszystko są fałszerstwa.
So they can find new ballots. A potem będą 2 tygodnie po wyborach, kiedy trzeba będzie te głosy przewieźć rzeczywiście, dostarczyć. Obserwowaliśmy to w 2020 roku. Mike, chciałabym cię zapytać o nasz region, o Polskę, Estonię, Litwę, Łotwę. Jak ważne to są dla naszego regionu wybory w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście Białorusi, w kontekście też tego, że Ameryka to przecież jest gwarant europejskiego bezpieczeństwa. Okay. I'm originally from Estonia. Ja pochodzę z Estonii i jestem szefem organizacji pozarządowej w Estonii, gdzie zupełnie za darmo staramy się uświadomić Trumpowi i Vance'owi, co dzieje się w naszym regionie. Wiecie, co Donald Tusk robi z systemem sądownictwa? To są wszystko absolutnie szalone kroki. Więc wysyłamy taką wiadomość. Jeśli zostaniesz nowym prezydentem... Polityk niezależny, ale także analityk i komentator kampanii wyborczej był moim i Państwa kolejnym gościem w tę noc wyborczą. Już teraz